Ten wyjątkowy sernik z brzoskwiniami zawsze się udaje i nigdy nie opada. Zapraszam na przepis. Mam formę o rozmiarach 31 na 22. Formę wysmarowałam masłem i położyłam papier do pieczenia. Teraz na stolnicę dałam 3 szklanki mąki takiej normalnej, tortowej. Tutaj mam 2 łyżeczki proszku do pieczenia, no i 250 gram masła. Możecie też użyć margaryny, jak komu się podoba. I teraz ja to masło utrę na tarce. Masło jest normalne z lodówki. I całe to masło trzeba zetrzeć na tarce. Jak widzicie, maczam w mące, ucieram. No a teraz dodamy do tego cukier. Tutaj mam 3 łyżki cukru. Dodam też szczyptę soli. Tak troszeczkę. No i oczywiście zagnieciemy ciasto. A jeszcze musimy dodać 5 żółtek. Oczywiście są żółtka. Już bym je zapomniała powiedzieć. Ok. No i teraz zagniatamy ciasto. Każdy umie zagniatać. Niech zagniecie jak mu się podoba. Ale ciasto musi się ładnie nam połączyć. Musi być elastyczne. Robimy taką kulkę i słuchajcie. Mniejszą część wkładamy do lodówki, a większą część wyłożymy do formy. I teraz zobaczcie, co robię. Ja teraz to ciasto rozplaszczę, żeby szybciej mi zamarzło. Chodzi o to, że nie do lodówki wkładamy, tylko do zamrażalki. Pomyliłam się. Do zamrażalki wkładamy. I teraz ciasto musimy rozłożyć na naszą formę. Widzicie, jak ja ugniotłam. Teraz wezmę widelec i widelcem tak ładnie będę nakłuwać. Widzicie, jak to fajnie nam wychodzi. Myślę, że każdy sobie poradzi z tym ciastem. Super. I teraz, kochani, tutaj mam 70 gram miękkiego masła. Wsypuję pół szklanki cukru. Dodam szczyptę soli i zacznę kręcić. No i teraz będę dodawać porcjami ser śmietankowy z wiadereczka. No oczywiście też jajka. Będą nam potrzebne 2 duże jajka, całe jajka. Słuchajcie, zaglądajcie na kanał Moniki, bo Monika ma super przepisy. Robiła też wędliny. Jeżeli ktoś lubi wędzić, robić różne wędliny, kiełbasy i inne wędzonki, to na kanale u Moniki znajdziecie. Ok, wracamy do mojego sernika. Tutaj dałam jedno całe jajko i dodaję następną porcję sera i zakręcimy mikserem. No i drugie jajko całe i też zakręcimy mikserem. A na koniec dodamy 1 budyń. Ja dodałam budyń waniliowy. 40 gram ma ten budyń. Zaraz go wezmę i wsypię. O, waniliowy. Także jeżeli nie macie waniliowego, to możecie dodać śmietankowy i też będzie dobrze. I teraz wykładamy cały ten ser na nasze ciasto. Ładnie to uformujemy i teraz położymy nasze brzoskwinie. Ja miałam 1 puszkę brzoskwiń, pokroiłam na mniejsze kawałeczki i sobie ładnie ułożę. Każdy sobie kroi i układa, jak mu się podoba. Ja w ten sposób ułożyłam te moje brzoskwinie. Kochani, zaglądajcie na mój kanał, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zaglądajcie na inne moje kanały. Ja mam więcej kanałów, także linki na te kanały znajdziecie w informacjach mojego kanału. Teraz tutaj mam 5 białek z tych jajek, co robiłam ciasto, kruche ciasto. Widzieliście, że wzięłam 5 żółtek, a teraz 5 białek. Do białek dodam szczyptę soli i dodam 3/4 szklanki cukru i na końcu dodam budyń śmietankowy. Tego budyniu jest w torebce 38 gram. Nawet jak będziecie mieć 40 gram, to nic nie szkodzi. Białka ubijamy na sztywną pianę, dodajemy cukier, ubijamy, a teraz na końcu przesiewam budyń. I dalej przekręcę
mikserem. Niektórzy to robią łyżką, ja kręcę mikserem. Teraz wykładamy to wszystko na nasze ciasto. Piekarnik włączamy na temperaturę 170 stopni i będziemy piec w temperaturze właśnie 170 stopni przez godzinę i 5 minut. Bo właśnie na taką temperaturę nastawiłam piekarnik i tyle piekłam. Ale dalej patrzymy, jak ja tu robię. Utarłam to właśnie moje zamarznięte, kruche ciasto. Właśnie najlepiej sobie ucierać w misce i rozsypać na nasz sernik, prawda? Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Powiem Wam, że piekę pierwszy raz ten sernik i jestem ciekawa, jak mi wyjdzie. No to co, wstawiamy teraz do piekarnika na środkową półkę bez termoobiegu. Temperatura 170 stopni, ja nastawiłam na godzinę, ale jeszcze później 5 minut, czyli godzinę i 5 minut. Po upieczeniu zostawiamy 20 minut w piekarniku. Oczywiście drzwiczki muszą być uchylone, w ten sposób nasz sernik nie opada. I jak zobaczyliście, sernik jest idealny, nie opadł, w środku ma brzoskwinie, jest bardzo pyszny, z kruszonką. Zapraszam Was na kanał koleżanki Monika Prezentuje. Link na jej kanał zostawiam w opisie tego filmu. Właśnie Monika zrobiła ten przepis i ja od niej wzięłam. Zobaczcie, jaki cudowny sernik wyszedł. Polecam z całego serca. Zróbcie taki sernik na każdą okazję, a będziecie szczęśliwi. Niebo w gębie, rozpuszcza się w ustach samo, znika w mgnieniu oka. A teraz zapraszam Was na następny przepis. Jest to bonus dla Was, coś pysznego w 1 minutę. Oto są pyszne kokosanki, które uwielbia cała rodzina. Zapraszam Was do zrobienia tych pysznych kokosanek. Potrzebne nam są 2 jajka, 200 g cukru i 200 g wiórków kokosowych. I oczywiście tutaj mam formę wyłożoną papierem i nastawiamy piekarnik od razu na 180 stopni, funkcja góra-dół. Tutaj do jajek dodałam szczyptę soli, rozbić jajka, dodać do jajek 200 g wiórków kokosowych i dodać cukier. Zobacz, jakie to proste, bez żadnego miksera. Teraz wymieszam łyżką, a następnie zamieszam rękoma. Zobacz, no tak, żeby się połączyły nam składniki. Jak widzisz, użyłam tu 3 składników. Jajka, cukier i wiórki kokosowe. Trzeba tak zagnieść, żeby naprawdę powstała taka kleista masa. I teraz z tej masy będziemy formować małe kulki i takie robić sobie małe kokosanki. Ty możesz zrobić kulki spłaszczone, a ja robiłam takie ze stożkiem. Zresztą zwróć uwagę, jak robiłam. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał. Na moim kanale znajdziesz bardzo dużo przepisów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj. Tu się wiele dzieje. Jeżeli Ci się przepis podoba, to zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz i jeżeli możesz podbić mój kanał, to podbij, bo jest to nowa funkcja na YouTubie. Wszystkie te funkcje są ważne dla algorytmu YouTube'a, żeby promował ten film. Widzisz, ja tak ułożyłam te kokosanki, zobacz, w ten sposób. No i teraz układam na całą brytwankę i włożymy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni, funkcja góra-dół i będziemy piec przez 10 minut. Muszą być lekko rumiane. O i oto gotowe kokosanki. Tak wyglądają. Zapewniam Wam, że są bardzo pyszne. Dziękuję za oglądanie, a my się widzimy na następnym filmie.